Czas spojrzeć prawdzie w oczy. Czyli dzisiaj recenzujemy kamerę Eve-Cam, kolejną kamerę z HomeKit Secure Video. Zapraszam. Eve-Cam to już moja trzecia kamera z HomeKit Secure Video. Wcześniej była kamera Netatmo, potem była Aqara G2H, a teraz Eve-Cam. Z każdą kamerą z HomeKit Secure Video mam dobre doświadczenie i w tym wypadku nie będzie inaczej. Czyli zacznijmy od budowy tej kamery. Tak jak widzicie, ona dla mnie wygląda trochę jak oko Saurona, bo jest taka chuda tutaj na dole i taka duża u góry, ale można powiedzieć, że wygląda w miarę naturalnie, czy jakkolwiek to nazwać, no ale wygląda jak kamera domowa, bo czasami jest tak, że niektóre kamery, ich wygląd mi się średnio osobiście podoba. Ta jest ok. Nie rzuca się zbytnio w oczy. Wiemy, że to jest kamera, to widać jasno i wyraźnie. Jeżeli chodzi o Eve-Cam, to tutaj mamy poziom widzenia, zakres widzenia to jest 150 stopni. Mamy mikrofon, mamy głośnik, mamy pełne HomeKit Secure Video, ale o tym Wam opowiem w aplikacji Apple Dom, gdy będę ją prezentować. Kamera łączy się bezprzewodowo po naszym Wi-Fi. Tutaj, jeżeli chodzi o ładowanie, to mamy micro USB. Tak wygląda opakowanie, w którym przychodzi nam kamerka. To, co Wam tylko jeszcze pokażę, bo jeżeli chodzi o unboxing, to zerknijcie na jeden z naszych trailerów. Ją bodajże rozpakowywałem w lutym albo w styczniu. Zobaczcie oba filmy, na pewno jest warto. Tak wygląda ta kamera na zdjęciu pokazywanym przez Eve. Ona ma taką diodę z przodu. Ona ma tutaj taką diodę, która nam świeci, gdy nagrywa na czerwono, a niebiesko, gdy po prostu jest włączona. Jak kamera sprawuje się na co dzień, bo myślę, że tym razem zacznę od tego, a dopiero potem przejdę do aplikacji. Kamera robi to, co kiedyś słyszałem, powinni robić informatycy. Sam jestem informatykiem, więc mogę takie rzeczy mówić, ale ogółem powinni być niewidoczni i po prostu wszystko powinno działać. I trochę tak jest z tą kamerą, czyli dajemy ją w dane miejsce i ani razu nie wypadła mi z HomeKit. Czasami się zdarzało, że trzeba było chwilę poczekać, żeby się podłączyła, ale też dlatego, że ja ją dałem w takim trójkącie bermudzkim, gdzie nie mam Wi-Fi. Nie mam pojęcia dlaczego, ale może ze zmianą operatora uda mi się ten trójkąt wyeliminować. Poza tym sama kamera, tak jak widzicie, no, jak ją damy gdzieś, to nie rzuca się zbytnio w oczy, ale wszystko bardzo fajnie nagrywa. Bo mamy tutaj te 1080p, więc ta jakość jest naprawdę wysoka. Mamy wszystkie rzeczy, które są związane z HomeKit Secure Video, ale o tym zaraz. I ogółem to jest taki sprzęt, który po prostu stawiamy, działa, jest i nie sprawia problemów. I takich sprzętów naprawdę życzę sobie i każdemu jak najwięcej. Teraz przejdźmy jeszcze tylko do aplikacji. Teraz pokażę Wam aplikację Apple Dom, czyli zaczniemy od integracji z HomeKit, bo tak jak Wam wspominałem, kamera posiada natywne wsparcie dla HomeKit Secure Video, czyli wszystko to, co oferuje Apple w kontekście kamer w HomeKit, znajdziemy w tej kamerce. To, co widzimy w tym momencie, to jest podgląd live. Ja mogę sobie również sprawdzać podglądy w przeszłości. Tutaj jak mamy wykupione HomeKit Secure Video, czyli mamy jakąś przestrzeń w iCloud, to wtedy możemy sobie przeglądać do 7 dni. Tam bodajże jest tak, że jedna kamera to jest 200 giga, musimy mieć wykupione, a do 5 kamer 2 tera. Ja mam dwie kamerki, więc muszę mieć 2 tera, ale plus jest taki, że to nam się nie wlicza w nasz limit. No i jak to mamy do czynienia z Apple, to jest bezpiecznie, jest to faktycznie dostępne tylko dla nas. Ja mam również opcję w tym momencie Move, więc gdy teraz coś powiem, to w tle słyszałem, że kamera uruchamia głośnik i możemy się skomunikować z nianią, psem, dzieckiem albo złodziejem, który aktualnie przeszukuje nasze mieszkanie, żeby mu powiedzieć, żeby przestał. Poza tym, idąc dalej, jeżeli chodzi o ustawienia kamery, to możemy oczywiście przyjść do danego pokoju, możemy zrobić jakąś automatyzację. Ja jestem akurat zwolennikiem tego, żeby kamera działała przez cały czas, ale jeżeli na przykład nie chcemy, żeby nas nagrywała, gdy jesteśmy w domu, to możemy zrobić taką prostą automatyzację, czy tam scenę. Gdy wracamy do domu, to nie nagrywaj, tak? To wyłącz daną kamerę. Jeżeli chodzi o te opcje nagrywania, to tutaj musimy zaznaczyć strumieniu i pozwól na nagrywanie, żeby skorzystać w pełni z HomeKit Secure Video.
Kamera posiada również rozpoznawanie twarzy, przedmiotów, zwierząt, czyli jest w stanie, gdy przyjdziemy i na przykład jesteśmy na kamerze, to wtedy pokaże nam, że my to my. Po prostu, więc to jest na pewno fajna rzecz, którą już spotykamy w nowych kamerkach. Mamy też strefy aktywności i tutaj możemy sobie zaznaczyć, żeby... O, inna kamera wykryła ruch. Mam nadzieję, że to nie jest złodziej, bo nie mam czasu, nagrywam film. I w tym momencie kamera będzie wyłącznie patrzeć i reagować na to, jeżeli ktoś będzie próbował wejść mi przez okno. Ja akurat mam ją tak ustawioną, żeby po prostu patrzyła na to cały czas. Poza tym mamy aplikację IF. Tutaj mogę sobie płynnie do niej przejść. A już jestem w aplikacji IF. Jak widzicie, dosyć podobne w stosunku do tego, co jest w HomeKit. Też mamy tą opcję, że mogę kliknąć i nagrywać. Mamy pewne ustawienia i tutaj z tych ustawień to mogę mieć głośność mikrofonu i głośność głośnika oraz mogę je w ogóle włączyć albo wyłączyć, jeżeli nie chcemy, żeby kamera nagrywała. Mam też dostęp do nagrań, ale tutaj widzicie, znowu wyskakuje, żeby przejść do Apple Home App i przeskakujemy sobie do aplikacji Apple Home. I czas na podsumowanie. To nie jest jakoś super długa recenzja, ale dlatego, że to jest po prostu dobry sprzęt. Bo nie było z nim problemów, bo działa, nagrywa, wszystko jest widoczne, rozpoznawanie twarzy jest, strefy aktywności są, wszystko co jest związane z HomeKit Secure Video, mamy dostęp do dawnych nagrań tak samo. Czego mi może brakować tutaj? Nie ma wejścia na kartę microSD, nie mamy możliwości, żeby ją po prostu tutaj wsadzić, więc o tym trzeba pamiętać. I to chyba jest tyle, jeżeli chodzi o jakieś minusy. I naprawdę jestem z tej kamery zadowolony. Mam ją już od jakiegoś czasu u siebie i gorąco ją polecam. Jedna z fajniejszych kamerek, zresztą wszystko, co jest z HomeKit Secure Video, póki co nie zawiodło moich oczekiwań. Jedyny minus, może jeszcze oprócz tego braku karty SD, to jest cena. Ta kamera swoje kosztuje, bo musicie tam koło bodajże 600 na nią wydać, więc musicie się po prostu zastanowić, czy to jest cena, którą wydacie za kamerę, czy nie. Ja Wam mówię szczerze, jestem z niej zadowolony i ją polecam. Więc to tyle tak naprawdę w kontekście tego dzisiejszego filmu. No i koniecznie wpadajcie nasze pozostałe. Zaraz się pojawią 4 ikony wokół mnie. Możecie kliknąć którąkolwiek.